Przesądy wpływają na ludzkie zachowanie, psychikę, a także zdolności motoryczne i podejmowanie własnych decyzji. I chyba nic nie ma na nas tak wielkiego wpływu, jak upiorny piątek 13. Podobno badania wykazują, że tego dnia kobiety są narażone bardziej na wypadki drogowe, a ponad 1/3 z nich jest spowodowana brakiem koncentracji z obaw przed tym właśnie dniem. Okazuje się jednak, że bać powinniśmy się kiedy indziej. Nikt nie wie, dlaczego to właśnie piątek 13 wzbudza wśród ludzi tak ogromne przerażenie. Jego reputację najczęściej przypisuje się okolicznościom związanym z końcem życia Jezusa Chrystusa. Podczas wieczerzy jadło w nim w sumie 13 osób, a tym 13 był Judasz, który według Biblii go zdradził. Ukrzyżowanie Jezusa odbyło się w piątek. Ponoć Rosjanie w piątek 13 odmawiają sobie podania ręki przez próg domu, aby nie obudzić domowoje, demonicznego skrzeta, który według przesądów sprowadza na rodzinę same problemy. Ale istnieją też inne tragedie, które tylko potwierdziły złą sławę piątku 13. Podobno do jednego z najgorszych w historii piątek 13 doszło w październiku 1972 roku, gdzie w Andach rozbił się samolot. 12 osób zginęło na miejscu, a pozostali, aby przeżyć, musieli uciec się do kanibalizmu. Tymczasem inny samolot w pobliżu Moskwy miał problemy podczas lądowania, a w jego wraku zginęły 74 osoby, a statek wycieczkowy Costa Concordia częściowo zatonął u wybrzeży Włoch w lutym 2012 roku, również w piątek 13. W Grecji wtorek jest powszechnie uważany za pechowy dzień, a sięga to jeszcze czasów starożytnych mitów i legend, a przyczynił się do tego silny wpływ boga Aresa. We wtorek 13 kwietnia 1204 roku podczas czwartej krucjaty upadł Konstantynopol, starożytne centrum edukacji i mądrości. Kolejny, ostateczny upadek Konstantynopola ponownie nastąpił we wtorek 29 maja 1453 roku. I tutaj też kryje się liczba 13. Wystarczy dodać do siebie liczby 1, 4, 5 i 3. Ten przesąd podzielają też Hiszpanie, ale Grecy już dawno temu nie lubili 13 z innego powodu, a mianowicie dlatego, że występuje po liczbie 12, symbolu doskonałości. 12 było bogów na górze Olimp, 12 miesięcy jest w roku, 12 godzin dnia i 12 godzin nocy, 12 zadań dla bohatera Herkulesa, 12 znaków astrologicznych, czyli jednym słowem liczba 13 wcale nie ma tak łatwo. Podczas gdy na świecie liczba 17 bywa prawie niezauważalna, we Włoszech ludzie przed nią uciekają, a winne temu są cyfry rzymskie. W nich 17 zapisane jest jako 10, 5 i 2 dwójki, co po przegrupowaniu liter łączy w sobie słowo vixi, przetłumaczone jako żyłem, czyli czas przeszły, którego nie da się nie zauważyć. Tak wyraźnie wskazuje, że ktokolwiek to powiedział, w tej chwili już nie żyje. 17 dnia i 2 miesiąca doszło do wielkiej powodzi na świecie, a piątek był ogólnie niefortunnym dniem związanym z ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. Dlatego Włosi w piątek 17 noszą ze sobą różnego rodzaju talizmany. Tego dnia unikają ślubów i startu jakiegokolwiek większego projektu w obawie, że zła aura 17 pokrzyżuje ich plany. Chińskie słowo oznaczające numer 4 brzmi prawie tak samo jak słowo oznaczające śmierć. Dlatego też data 4 kwietnia, czyli 404, jest uważana za najbardziej nieszczęśliwy dzień w roku. Mnóstwo hoteli w Chinach pomija z tego powodu 4. piętro, podobnie jak na zachodzie dzieje się z 13. Ale ten przesąd dotyczy większości krajów azjatyckich. Raczej nie można znaleźć numeru telefonu kończącego się na przykład na 3 czwórki, ponieważ wymawiałoby się to śmierć, śmierć, śmierć.
W Singapurze Alfa Romeo musiała zmienić nazwę swojego modelu 144, ponieważ ludzie bali się go kupować. Z powodu tego przesądu Nokia nigdy nie zaczyna nazwy swoich telefonów komórkowych od liczby 4, a tego złowrogiego numeru w Azji nie widać nawet na tablicach rejestracyjnych samochodów. 7 sierpnia 2008 roku przesądni Hindusi mają się na baczności. Media na całym świecie zastanawiają się, jaki będzie następny dzień, który można zapisać właśnie 080808. W Indiach 8 to symbol hinduskiego boga Siani, który jest bogiem kłótni i rozstania. To dlatego w indyjskiej kulturze nie natkniecie się na ślub, który by się odbył 8 sierpnia. Wręcz przeciwnie, właśnie w tym dniu z lokalnej produkcji filmowej rozgrywają się filmy grozy, a filmy te przypominają na przykład taki film jak znany nam Piątek 13. Znana numerolożka z Bombaju powiedziała, że seria wypadków i nieszczęść miała miejsce w dniach, w których kalendarz pokazywał 8 lub suma ich cyfr składała się w liczbę 8. To niezbyt korzystna liczba, przynosi ona pecha i nieszczęście, ale na przykład w Chinach 8 jest najszczęśliwszą ze wszystkich. Japonia zaś czuje się niepewnie w obecności liczby 9. W języku japońskim wymawia się ją prawie tak samo, jak słowo oznaczające tortury i cierpienie. To dlatego czasem wymowę słowa 9 zmienia się tak, aby była jak najbardziej odległa od jej innego przerażającego znaczenia. Zamiast Q, czyli śmierć, Japończycy wolą wymawiać Q, co jest słowem oznaczającym ulgę. Nie dziwi więc fakt, że 9 września, czyli 909, jest uważany za najbardziej nieszczęśliwy dzień w Japonii. Podobnie jak w Chinach i gdzie indziej w Azji, oni również nie znoszą liczby 4. Wymowa liczby 49 w języku japońskim brzmi bardzo podobnie do wyrażenia oznaczającego ból aż do śmierci. Generalnie Japonia bardzo zwraca uwagę na liczby z 4. Na przykład w szpitalach położniczych nie znajdziemy pokoju numer 43, ponieważ 43 może dosłownie oznaczać narodziny martwego dziecka. 39 to pechowa liczba w Afganistanie, ponieważ jej dosłowne tłumaczenie brzmi zdechła krowa. Jednak w slangu Afgańczyków mianem 39 oznacza się Alfonsa, a w tamtejszej kulturze to niesamowita skaza na honorze. To dlatego nikt nie chce mieć nic wspólnego z tą przeklętą liczbą.